Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Ponieważ jest końcówka sierpnia, jest bardzo gorąco, więc zrobimy takie bardzo szybkie i naprawdę bardzo łatwe ciasto ze śliwkami, bo śliwki już są i można już naprawdę wybrać różne. Więc robimy ciasto ze śliwkami, żebyście się nie przestraszyli, bo ciasto, które będziemy robić na samym początku może wyglądać na zważone, ale na pewno wyjdzie, także nie ma co się martwić. I zaczynamy. Mniej więcej powiem, ile nam czego będzie potrzebne. Około 50-60 deko śliwek. Do tego 2,5 szklanki mąki. Ja już mam mąkę przesianą. Mąkę to jest mąka tortowa, pszenna, typ 450 może być. Do tej mąki wsypię 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia. O, sypiemy 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia. Raz, 2, 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia. Także to nam będzie potrzebne i to na razie odstawimy. Będzie nam też potrzebne masło 250 gramów masła. Wszystko wyjęłam dużo wcześniej z lodówki. Do tego, no wiadomo, troszeczkę cukru wanilinowego lub macie waniliowy. Opcjonalnie będzie potrzebny cynamon, ponieważ ja cynamon lubię i oprószę śliwki. Jeżeli macie ochotę, możecie użyć albo nie cynamonu. Do tego takie szczupkiem łyżki gęstej, kwaśnej śmietany. Wszystko w temperaturze pokojowej. I słuchajcie, albo 4 średnie jajka, albo tak jak ja mam 2 naprawdę duże i 1 małe jajeczko. Ale powinny być 4 średnie jajka. I teraz cukru. Cukru mniej więcej tak 3/4 szklanki. Ja mam troszeczkę mniej, bo my mniej słodzimy, więc ja mam połowę. Ale myślę, że 3/4 szklanki cukru wystarczy, chyba że ktoś lubi bardzo dużo. I od czego zaczynamy? Dajemy tutaj nasze masło, mówiłam, jest pokojowym, a u mnie jest bardzo gorąco, więc ona jest naprawdę w temperaturze pokojowej. Takiej, że prawie półpłynnej. Do tego wbijemy nasze jajka. No, mówiłam, ja mam takie dość duże te dwa, widzicie, po 2 żółtka są. Dlatego mówiłam 4 średnie jajka. Bo wiadomo, że nie każdy będzie miał jajka z 2 żółtkami, także 4 średnie jajka. Dobra, może być z jajkami wszystko w porządku. Daję tu jajka. Daję tu naszą śmietanę. Pokażę, jaka konsystencja powinna być ciasta i to wtedy właśnie najlepiej, bo tak to jest różnie, to i cukier. Cukier nasz i troszeczkę cukru wanilinowego. Tak. Mam troszeczkę, niedużo. O. Słuchajcie, i to moim starym mikserem mieszamy na najwyższych obrotach. Ciasto wygląda, jakby było, znaczy ciasto to jeszcze nie jest ciasto, jakby to było zważone. Takie ma być, nic się nie przejmujcie. I teraz będziemy dosypywać naszą mąkę z naszym proszkiem do pieczenia. Ja zrobię to w ten sposób, żeby po prostu mi po całej kuchni nie latało.
Ja tutaj mam 2,5 szklanki mąki. Zaraz sprawdzimy. Bo ciasto ma być dość gęste. Dwie i pół szklanki będzie dobrze. Mówię, bo to wszystko zależy właśnie od wielkości jajek. I na małych obrotach teraz to dobrze wymieszajmy. Tak ze 3-4 minuty. Dojechać proszę robotem do samego końca miski. I mamy ciasto gotowe. Bardzo szybko. Naprawdę. O. Już Wam zaraz pokażę mniej więcej jaka konsystencja, ale mi się zdaje, że to widać. Ale lepiej pokazać. O. One jest troszkę tak jak takie masło. O. Widzicie? Bardzo fajne. Tak jak nawet margarynę się wyciągnie z lodówki. To ma taką konsystencję. I w tym momencie nastawiamy piekarnik. Ja nastawiam sobie piekarnik z termoobiegiem na 170 stopni. 170 mniej więcej powinna być temperatura z termoobiegiem około od 160 do 170 stopni. Wszystko zależy od piekarnika. I biorę teraz nasze śliweczki, będę przykrajać po prostu na pół, a ciasto wyłożę do blaszki. Blaszkę mam wyłożoną papierem do pieczenia. Blaszka ma wymiary 24 na 24 cm i nasze ciasto ja już wykładam. O, widzicie, ono jest gęste, to nie jest lejące ciasto. O. I rozprowadzimy na całej blaszce. Ciasto rozprowadziłam tak mniej więcej równo. Śliwki mam, pokroiłam, ale i teraz słuchajcie, to jest naprawdę, to jest opcjonalnie. Kto ma ochotę, to da troszkę na śliwki cynamonu. Ja dam, bo lubię cynamon. W ogóle lubię zapach cynamonu. Tylko uważajmy z cynamonem, nie przesadźmy. O, piekarnik już słyszę, że mi się już nagrzał, także mówię, no to jest bardzo szybkie ciasto. O. I układamy tym rozciętym, tu gdzie była pestka, do góry. O. Wciskając troszkę śliwki w ciasto. I jednej śliweczki nam zabrakło. Dam troszkę też cynamonu. O. Tak. O. I wkładamy do rozgrzanego piekarnika na mniej więcej 50 minut. Trzeba sprawdzać do suchego patyczka, ale tak orientacyjnie jest to 50 minut. Także widzimy się za 50 minut. Wracam do Was, kochani, po 45 minutach. Wyłączyłam już piekarnik, bo patyczek jest już suchy. Sprawdziłam. O.
troszkę piekarnik i odczekałam 10 minut. I teraz Wam wyciągnę i pokażę, jak wygląda ciasto. Ale gorące jest jeszcze. O, dobra. Jest. Tak, bo po upieczeniu ja otwarłam piekarnik, zostawiłam ściereczkę, żeby tak z 10 minut po prostu ochłodzić piekarnik. I teraz poczekam jeszcze z pół godzinki i wyciągnę ciasto i oczywiście Wam pokażę. Pachnie przepięknie. Ciasto ostygło i słuchajcie, będziemy kroić. Troszkę Was przybliżę, żebyście zobaczyli. Tak. Nie wiem, w takie może ja w takie większe ukroję. O. Można je posypać cukrem, pudrem, lukrem, naprawdę czym tam sobie zamarzycie. O. Ja będę je sypać cukrem, pudrem. Już chcę Wam pokazać. Proszę bardzo. Widać? Fajne, mięciutkie, naprawdę mięciutkie ciasto. O. Ja zaraz spróbuję kawałeczek. Odkroję sobie. Nie za dużo, bo chcę jeszcze kawę sobie zrobić i dopiero wtedy zjem ciasto z kawą. Pyszniutkie. Patrzcie. Naprawdę pyszne. Pyszne. Miękkie, wcale nie jest suche, wilgotne. No i widzicie? Ciasto robiliśmy i one było jak zważone, ale nic się z ciastem nie dzieje. Także te panie, które piszą, że mają problem, bo ciasto zazwyczaj im się waży, to nawet jak Wam się zważy, to one wyjdzie. Pyszniutkie. Jeszcze pokażę, o. Jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Słuchajcie, udostępniajcie mój kanał. Jakieś przepisy, które Wam się podobają, bardzo Was proszę. Także do zobaczenia, pa pa!